Witam kolejny raz. Podziękowania dla sklepu Escribo za udostępnienie tego oto pióra do recenzji i zaczynam. To chyba pióro o najkrótszej nazwie własnej J, czyli J. W takich oto opakowaniach są pióra sprzedawane. No, jest tutaj taka mała kopertka i skan, który pozwala na tajemniczą aktywację tego pióra, cokolwiek to znaczy. Jest nabój i jest oczywiście pióro. Te modele tej serii J wykonywane są z ebonitu. Pióro dodatkowo zdobią takie tutaj dwa pozłacane pierścienie. Skówka dość prosta, klips taki tradycyjny, średniej twardości. I tutaj widzimy właśnie, jak układa się wzór ebonitu na skówce. Co do jej górnego zakończenia, to mamy tu oczywiście logo marki Esterbrook. Korpus nieznacznie zwęża się ku końcowi i takim płaskim tutaj fragmentem jest wykończony. Sekcja także widać z ebonitu, stalówka i spływak firmy Schmidt pozłacane. Oczywiście skówka odkręcana. W środku ma taki mechanizm, który dociska środkowy element zapobiegający wysychaniu tego pióra. To bardzo dobre rozwiązanie, że sekcja jest w tym samym wykonana materiale, co reszta pióra. Bardzo ładnie to się komponuje. Odkręcany jest oczywiście korpus. Tutaj trochę to wszystko nowe i mam problem, ale poszło i widzimy, że w środku z piórem także dostępny jest konwerter. Nie odczuwam żadnych problemów ani drapania, jeśli nawet trzymam tutaj za ten gwint. Można założyć z tyłu skówkę. Bardzo to wydłuża pióro, natomiast dużo nie zachodzi i trudno mi powiedzieć, jaki efekt będzie to miało na tym ebonicie za jakiś czas. Mam nadzieję, że nic się nie powinno stać. No i jeszcze zbliżenie, żeby można było się przyjrzeć tej ciekawej strukturze mieszaniny ebonitowej i okazuje się, że na korpusie mamy tutaj wygrawerowaną nazwę firmy. Bardzo dyskretnie to jest zrobione. Mam jeszcze okazję zaprezentować drugi model z tej serii, także ebonitowe pióro. To Antique Rose, ten kolor tak się nazywa i właściwie konstrukcja pióra jest identyczna, różni się tylko rodzajem tej mieszaniny ebonitowej, którą tu widzimy. Ta jest taka bardziej stonowana. Nie wiem, która mnie się bardziej podoba. Chyba jednak skłaniałbym się właśnie do tej ciemniejszej wersji tego modelu pióra. Tradycyjne porównanie z parkerowskim duofoldem, sonetem, Lamy All-Star i pelikanem 140 pokazuje, że to pióro to mniej więcej długość soneta, chociaż korpus grubszy. Zamknięte pióro ma 136 mm długości, bez skówki 126 mm oczywiście. Sekcja to średnica 11 mm, a korpus 14 mm średnicy. Pióro waży bez atramentu 23 gramy. W modelach tych jest cała gama ciekawych stalówek. Tutaj jest taka nacięta, służąca fleksowaniu i ostrzegam, ja tu za bardzo nie pofleksuję. Te cięcia po bokach mają ułatwić odchylanie stalówki i poszerzanie kanalika, którym wypływa atrament. Ja tylko zamoczyłem stalówkę i tak oto próbuję pisać bez specjalnego dociśnięcia. To jest ekstra fajna stalówka z flexem. Natomiast już tutaj po dociśnięciu troszkę widać, że to
poszerza linię, natomiast jako, że pióro mam wypożyczone, nie mam odwagi i śmiałości dociskać tutaj mocniej, żeby tu nie odkształcić tej stalówki. Odwrócona o 180 stopni, także pisze bardzo dobrze, nie ma tu żadnych problemów z przerywaniem przepływu atramentu. Na koniec pozwolę sobie zestawić obydwa pióra. Widać różnice w tych ebonitowych mieszankach tutaj zastosowanych. Natomiast jest to pióro większe niż jego poprzednik JR, taka inna wersja. I to oczywiście jest pióro nawiązujące do modeli z lat 50. firmy Esterbrook. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja firmy Esterbrook. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.